Szanowni Państwo, zapraszamy do kartograficznych peregrinacji. Przedstawiamy dziś tę oto mapę. État de couronne de Danemark, Suède et Pologne sur la mer Baltique słynnego francuskiego mapotwórcy Nicolasa de Fera. Piękny to przykład sztuki kartograficznej, miedzioryt kolorowany liniowo. De Fer był francuskim kartografem, rytownikiem i wydawcą. Był synem paryskiego drukarza i wydawcy Antoine'a de Fera. Już w wieku lat 12 rozpoczął naukę zawodu grawera. W 1673 roku przejął wydawnictwo i zaczął publikować atlasy, plany i mapy związane z Francją i jej strefami wpływów. Na uwagę zasługuje fakt, że w 1693 roku opublikował widok kamieńca podolskiego z cyklu Les Forces de l'Europe, czyli Fortece Europy. Jego główne dzieło, Atlas Curieux, został opublikowany w 1700 roku w Paryżu. Temat prezentowanej mapy i ujęcie zaproponowane przez de Fera nie były przypadkowe. Francja pragnęła wzmocnić swe wpływy w Europie poprzez sojusz ze Szwecją skierowany przeciwko Rosji, a de Fer nosił tytuł geografa Delfina, czyli następcy tronu. Jego mapa, dedykowana delfinom, synom Ludwika XIV, przedstawiała tę część Europy, która stała się areną III wojny północnej. Konfliktu zbrojnego, który toczył się w latach 1700-1721 między Królestwem Danii i Norwegii, Rosją, Saksonią, Prusami i Hanowerem, a Szwecją. Rzeczpospolita obojga narodów pozostawała formalnie do 1704 roku neutralna. Ale faktycznie znaczna część walk toczyła się na jej terytorium i jej kosztem już od samego początku. Zakończyła się podpisaniem pokoju w Nystadt, w wyniku którego wzrosło znaczenie Rosji, a Szwecja utraciła status europejskiego mocarstwa. Taka to historia. Jest to rzadka mapa Europy Północnej i Bałtyku z przedstawioną Rzeczpospolitą. Dodatkowo uroku dodają mapie dekoracyjne kartusze z postaciami alegorycznymi, a także pięknie zachowane kolory. Bardzo interesująca mapa. Zapraszamy na stronę www.atticus.pl do działów Stare mapy, widoki miast, Polska mapy oraz propozycje na prezent. Zakochaj się w antykwariacie.